Cześć! Witamy ze Stargardu, jednego z najstarszych miast w Polsce. Uwierzylibyście? Za nami znajduje się jeden z symboli, czyli jedna z baszt. A basztami to miasto stoi, gdyż jako jedno z najstarszych miast zachowało się tutaj dosyć dużo zabytków, a oprócz zabytków spojrzymy też na to, co dzieje się dzisiaj. A dzisiaj jest tutaj zorganizowany festiwal hanzeatycki, który rotacyjnie odbywa się w różnych miastach, które należały do Stowarzyszenia Hanzy. Przez bramy czasu w gwiezdnym mieście, usłanym gotykiem. Stargard. Zaczynamy od murów miejskich. Baszta Morze Czerwone. Co ono ma wspólnego z Morzem Czerwonym? Może importowali tutaj gdzieś od tej strony, nie wiem, może to jest w stronę Morza Czerwonego. No, Kiedyś tu był loch więzienny. Loch więzienny, Czyli gdzieś było więzienie. To nie jest tak, że to są tylko budynki, które służyły do obrony. One służyły jako blokady w różnym tego słowa znaczeniu. Zobacz, jakie schodki masz za sobą. Tak zamknięte, że jakby się postarać, to można by było próbować. Co, idziemy dalej wzdłuż tego muru? I zobaczymy, gdzie dotrzemy. Zwiedzajcie razem z nami. A co to jest? On się jakoś nazywa? Fizykat. Ale ty śmieszny jesteś, stworku. Taki, że on jest podobny do mnie, chociaż trochę. Może nos ma podobny. Napiszcie, czy podobny. Przenieśliśmy się kawałek dalej. W drodze nad wodę natrafiliśmy na... Arsenał. A wcale go nie szukaliśmy, chcieliśmy tam trafić, ale nie sądziłem, że to będzie tak przypadkiem. Budynek piękny, mówię, co to jest? Patrzę, arsenał. A teraz oprócz arsenału znajduje się tutaj archiwum państwowe. Nie? Tak szczerze mówiąc, to ja byłem przekonany, że to jest tak stare, a to jest odbudowane. Pytanie w jakiej części. Ale Okej. przyznam, dobrze to zrobili. Nie wiem, musieli poznajdywać chyba cegły, które leżały dookoła. No ta cegła to jest potężna, to nie jest jak taka nasza cegła, tylko tu widzicie, jaka ona jest duża w porównaniu do ręki. Okej, idziemy w stronę wody, bo ja bardzo chcę. A tak cały czas meandrujemy. O, jak to ładnie. No to jesteśmy nad Iną. Tutaj ona jest, widzę, bardziej uregulowana. Tutaj się bardziej, widzę, rozlewa. Pospieszyliśmy się z oceną. Ale doszliśmy do ciekawej konstrukcji. Mówisz, że to nie jest tama? To jest jaz i przeczytam Wam opinię z Google'a. To jest niesamowicie ciekawe miejsce, ale nie znalazłem żadnej informacji o powstaniu tego miejsca, jak to się stało, po co to jest, dlaczego istnieje. Więc mamy taki fajny zabytek. Powiedzcie nam, do czego to służy, dlaczego w Stargardzie zbudowali ten jaz. No, tu by był ciekawszy mostek. Szkoda, W sensie- że zamknięty. Tak, i hyc. Wow! A z drugiej strony też jest ciekawe odkrycie. Wow! A teraz jesteśmy przy starej wieży ciśnień, konkretniej pochodzącej z roku 1896, która to jest wykonana w stylu neogotyckim, a inną rzeczą, która dla mnie jest bardzo ciekawa, jest to, że ona jest ogromna. Może tego aż tak nie widać na pierwszy rzut oka, to tam hen wysoko szczyt znajduje się na 65 metrach, więc no jest pokaźna. Ja raczej kojarzę takie mniejsze wieże ciśnień, takie malutkie, a to jest kolos, co nie? Jedno trzeba przyznać, robi wrażenie ten budynek, co nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Wow, zobacz na to. Ale schody takie, których bym się nie spodziewał w takim miejscu. Myślę, że Tak. takie okrągłe mogą być Myślałam, schody. że one będą tak po ścianach dookoła, Tak, jak w nie? latarni morskiej, a tutaj schody takie centralnie do góry. A tutaj miejsce wykorzystane na galerię sztuki. Mamy tutaj obrazy. Ale no najbardziej ciekawi to przecież. Aj, Wow. szkoda, że tak zablokowane. To tam niesamowicie było wejść na górę. No, niesamowite miejsce. Więc wiemy, jak wieża wygląda z zewnątrz, jak wewnątrz, a Ale ja... zobacz, tutaj taka metalowa konstrukcja podtrzymuje całe te schody. Tak, jest super, ale prace są ciekawe. Jest też praca, która przedstawia taki fajny widok. O, jest trochę Japonii. Fajnie, że udało się zobaczyć, jak wygląda wewnątrz, a teraz chodźmy dalej, zobaczmy, jak ona wygląda z dalszej odległości. Mieliśmy nagrywać, ale zobaczyliśmy coś innego. Tak, miasto przygotowane na Hanzę super, ale żeby nie było, że tylko chwalimy jest idealnie, to
barszczu sosnowskiego tutaj się nie spodziewałem. No chyba, że się mylę, żeby nie było, zaznaczam. To chyba jest. Zobacz, on jest jakimiś wstążeczkami czerwonymi oznaczony. No to chyba jest barszcz sosnowskiego. Nie wolno za długo przy tym przebywać podobno, bo Tak. Ale to parzy. jak jest rozkwitnięte, nie? A to jeszcze nie rozkwitło. Dobrze, że mogę przybliżyć, nie muszę do tego podchodzić. Mogę Wam nagrać. Jak widzicie coś takiego u siebie, to zgłaszajcie lokalnym władzom, bo no trzeba to usuwać. Też czujesz, jakby Cię oczy piekły? troszkę. Uciekamy. Uciekały. Dalej. O, a tam byliśmy przed chwilą na tym mostku. Idziemy przy tej wodzie i taki, no jedna widzę z nowocześniejszych rzeczy, ten pomnik. Stargard ojczyźnie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. A, Czyli okej. dosyć nowy ten pomnik. Cieszę się, że znalazła się okazja, aby zwiedzić Stargard. W taki sposób bardziej turystyczny, bo zazwyczaj tutaj jesteśmy jednak gdzieś u kogoś znajomego. Albo jakieś sprawy załatwić. Możecie dać znać, czy też tak macie, że często te inne miejscowości to tak po łebkach trochę, a warto by było wiedzieć coś też o tych miejscowościach. Teraz widzę Bergen. No, są tutaj też przedstawiciele państw nordyckich, ale języki już różne słyszeliśmy, jakiś niemiecki, taki ala szwedzki. Spróbujemy z innej strony. Ja bym spróbowała tędy wejść. A tu A nie, jest już główne leci. wejście. Uciekamy. Łoch, jaka ta fasada jest przytłaczająco ogromna. To jest ogromne. Robi wrażenie. No. Mówisz teraz, że to nie jest katedra? No, przeczytałem, to jest kościół. Okej. Czyli co? No To, nie jesteśmy znawcami. nie wiem, Możemy napiszcie się nam. też pomylić. Napiszcie nam, jeżeli wiecie, jak to działa, bo myślałem, że katedra to jest po prostu większe, bardziej główne, co nie? A tu Nie po wiem. wielkości sądząc, to jest kawał katedry. No, ale nie wiem. Ale klamka. Zamknięta? Zamknięte. No, Nie ma ja mówię zwiedzania. tymi bocznymi drzwiami. Gdzie? Tam się jest chyba remont. wchodzi. Jaki fajny Citroen. Tak ten. I jaka mydelniczka. DeLorean. Tak, ale super. Z pomocą panów ochroniarzy już To wiem, nie że była ochrona, była straż miejska. Straż Miejska, a ja tam się znam. No, w pozytywnym tego słowa znaczeniu i cieszę się, że taka praca u panów, więc fajnie. Tak, no. Pomogli gdzie I dojść. powiedzieli, że to jest kolegiata. A my mówimy, czy kościół, czy katedra, Tak, kolegiata. Także, trójka drzwi, tak, już była zamknięta i wskazali nam, że tutaj jest otwarte. Także Takie idziemy. najbardziej niepozorne drzwi. Tak. No, wejdziemy, mam nadzieję. Widzę, żeby trafić do Boga, to trzeba się nieźle postarać. Czy... Ale na mnie zrobiło wrażenie, jak wyszliśmy Ja i nie były te spodziewałem się, dźwięki. że wejdziemy, a to będzie koncert organowy, więc... Znaczy wiadomo, próba, ale robi wrażenie. Weszliśmy Próba? jak do innego świata trochę. Próba czy nie próba, jak oglądacie na słuchawkach albo na dobrym głośniku, to pewnie ten bas dostaliście tak samo jak my na wejściu. No, naprawdę. Mhm. Widzę, że trafiliśmy do takiej architektonicznej perełki. Tak, nie wiedziałem, że aż tak, bo na Wikipedii jest opisane jako miejsce, które jest jednym z najwspanialszych zabytków związanych z gotykiem, które inspirowało masę innych zabytków dookoła. I jedyne porównywalne rzeczy to katedra Jana Chrzciciela w Szczecinie, więc no to jest... A sam budynek jest tym budynkiem, który jeżeli wjeżdżacie do Stargardu, nieważne którą drogą, to góruje i widać go z no, kilku, a na pewno kilkunastu kilometrów. Niesamowite.
Niesamowite, naprawdę. Niesamowite, ja ledwo Ciebie usłyszałem, nie No, wiem jak nas no, słychać, no. bo tutaj Organy dają Organy czady. dają. Patrz, tu się grupy wpisują, które tu zwiedzają tą kolegiatę. tak widać, że odbywają się teraz dni hanzeatyckie, bo nawet widać jakiś konkurs był w szkołach. Więc my widzimy Stargard tak jak widzicie na filmie, a dzieci ze Stargardu Stargard widzą tak jak macie to przed nami. Zobaczmy od góry. Możecie zobaczyć, w których miejscach już byliśmy, a w których jeszcze nie, bo tutaj widzę, są takie historyczne miejsca pokazane. No, ładnie wygląda. Idziemy w stronę Różanki i sceny lokalnych artystów. No to mamy jedno z drugim chyba połączone, bo już widzę róże A, to ładnie rozkwitnięte. wygląda. Zobacz, taki prosty zabieg, jak te chorągiewki ile dają. Patrz, Super tu to jest wygląda. ten napis Stargard. O, też będzie można podejść, zakręcić się, tak standardowe ujęcie przy napisie. No, nie wiem jak Wam, mi się podoba. Zawsze jak jest taki napis miasta, nie? No, mówią, że to sztampowe, ale można zrobić zdjęcie i potem wiadomo, że gdzieś się było. Dokładnie, przynajmniej się pamięta. Ojej, jaki przyjazny, jaki fajny. Patrzył, Patrzył. lgnie do człowieka, fajnie patrzył, piesek, kurczę, aż by się chciało pogłaskać, ale nie ma pretensji, Obowiązki wączek umyśleć. wzywają też. Ale tu jest tych róż, zobacz jakie piękne. No i tak pędzimy, a tu trzeba się na chwilę zatrzymać, powąchać, zajrzeć do tych róż. Ta jaka Zajrzeć ładna. to można koniowi No. w zęby. Róże się podziwia. No patrz jakie ładne, to podziwiaj. To podziwiaj. Są opisane gatunki? Chyba nie Czego ma. Ty wymagasz, kochanie moje? No jak różanka. Patrz jakie mają plamki. A co to za plamki? Od słońca prawdopodobnie, że wiesz, najpierw popadało na nie, a potem słońce przygrzało. Takie zwierciadło się zrobiło. No, taka soczewka. Poparzyło. Ale ładnie. Zobaczcie. Ile róż, a jak tu się pachnie. Pięknie. No i są też takie ławeczki w różach. Ślicznie. Chyba tak, chyba zegar słoneczny, ale nie ma tej strzałki. Nie wiem, co tutaj robi cień. Nie wiem. Może jest opisane? Jest słoneczny zegar analematyczny. To Ty masz być cieniem. Tak? Aha, no to nie ma słońca, żebyśmy byli cieniem. Żeby był cień, musi być słońce. Taka A to żeby zasada. nie było deszczu, nie może być chmur, a chmury są. No, póki co nie pada, więc pogoda jest cały czas łaskawa. Chodzimy i nagrywamy. Tak. A zobacz, kiedy jest piękne miejsce. Wow, ale ślicznie. No to Ty powinnaś tu stanąć, nie ja. No piękne miejsce na zdjęcia. Gdyby to był film o różance, to byłaby miniaturka. Oj tak, jest ściana róż, dosłownie. Pięknie to wygląda. Jaki one mają ładny kolor. Jak mówicie na taki kolor róż? Bo czy to jest ten kolor herbaciany? Chyba tak. Ja Ale się nie trochę znam. one są pomarańczowe. Powiem łososiowy. I tak powiem więcej niż O! mogę. Bo ja nie wiem, czy to jest łososiowy. Ja się To nie może znam. być łososiowy rzeczywiście, aczkolwiek one są takie różne. Piękne. Nie wiem, nie umiem określić tego koloru. Co? Szlachta idzie po nasypie. Szlachta idzie po nasypie. To nie szlachta, to To chłopi mieszczanie, i chłopi. mieszczanie. O, tam w tle widać ten napis, ale pozwólcie, że nie będziemy dzisiaj do niego podchodzić, bo po prostu cały film to jest Stargard. O, pies jest teraz tam. Wypoczywa na ławkach. Pies nas prześladuje. Czy prześladuje? Fajny. Fajny. No tu się kręcimy wzdłuż Iny, widzę, i wzdłuż tych starych murów obronnych. A mury się ciągną. No, ciągną się, dużo ich zostało. Jak tu fajnie można sobie iść nad tą wodą. A my jesteśmy takimi chodziarzami trochę, że lubimy dużo pochodzić. I to jest super miejsce, żeby sobie zrobić kółka. Co ciekawe, mało ludzi na rowerach. Dużo osób spaceruje, czy to z pieskiem, czy
gdzieś w parach czy samemu, ale na rowerach mało osób jechało. To takie trochę zaskoczenie dla mnie. Masz skrzywienie ze Świnoujścia, gdzie wszyscy jeżdżą na rowerze. No, to trochę inne miasto. Tak, a jeśli interesuje Was Świnoujście, no to też mamy dużo filmów ze Świnoujścia. A także z innych miast, no przede wszystkim w województwie zachodniopomorskim. Także wpadnijcie na kanał zobaczyć, no i zasubskrybujcie, polajkujcie, podbijcie ten film. To też, jeżeli jesteście subskrybentami, a jeżeli nie, to zasubskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy, to zawsze jest takie małe wsparcie dla nas. Ale wielkie wsparcie dla ludności i ludzkości. Tak. Co to za namioty jakieś historyczne? Nie wiem. Nieoznaczone, nie wiem co to jest. Nieoznaczone, może obóz tu mają, bo tak w sumie Obóz. przyznam klimacik, super. No. Ło, Gościu strzela z bata. O, tak niezbyt fajnie było dostać takim batem. a tu stoi kapusta na podejście. Może on tą kapustę będzie tym batem strzelał. Tam jest kowal prawdopodobnie. Tak, a do Kowala Mazda przyjechało. Tak, podkuć buty. Nie wiem, nieopisane to wszystko, nie wiem co to jest. Są jakieś fajne rzeczy, ale co to jest, to się nie dowiemy. Niestety nie powiemy Wam. Fajne miasteczko historyczne. Możecie nam napisać. A tamten strzela z tego bata dalej. Ja myślałem, że to tunel będzie, No, a to schodki. a to schodki. Dobra, no idziemy do góry, się wspinamy. Jesteśmy tutaj, idziemy w tą stronę. A zobacz, jaki fajny gryf z takiej blachy wykonany. Super wygląda. Super. Generalnie całe Pomorze Zachodnio, taki gród gryfa można powiedzieć. No, ale on fajny jest. Tak on wygląda. No, O, może to będzie na miniaturkę, zobaczymy. Fajne, fajnie wygląda z tym gryfem. Koło gospodyń wiejskich, a to oznacza? jedzenie potencjalne. Idziemy. Idziemy. Koło gospodyń wiejskich w Ulikowie. Tak, kojarzymy z PKP termin. Co tam? Pierogi, ciasto, kawa, herbata, okej. Z okrasą proszę. Takie są. Patrz jakie ciasto. Ono ma tutaj galaretkę. A to ciacho Jakieś wygląda super i No. ja nie wiem, czy jeszcze nie będę chciał dokładki później, bo I pierogi. tutaj pierogi, też super. Ło, próbujemy, ale się pachną. Także koło gospodyń wiejskich w Ulikowie. A trafiliśmy idealnie, bo są tylko dzisiaj, czyli w sobotę. Także smacznego jak coś jecie. Jak gdzieś będziecie, to idźcie normalnie jak macie jakieś koła gospodyń. Najlepsze jedzenie, żadne food trucki, żadne nic. Koła Najlepsze gospodyń wiejskich najlepsze zawsze rzeczy mają. Tutaj tak idziemy, a ja patrzę, a tu jakieś białe sukienki są powieszone. Ja bym powiedział, co tu wisi, ale YouTube'owi by się nie spodobało, więc takie moje myśli były pierwsze. Więc zaczyna się na W i kończy na EC. I to nie jest wieniec. To jest ciekawe, bo w nocy można było się wystraszyć tak idąc, patrząc po tych światłach zamontowanych dookoła, więc tutaj chyba się odbywały nocne projekcje. My jesteśmy w dzień, więc musimy sobie wyobrazić, że tutaj jest taka ciemna noc, a to wszystko dookoła jest rozświetlone. Nie żebym robił reklamę, po prostu wiem, jak to wygląda. Zresztą też sobie wyobrazicie. A tutaj na samym centrum, bo cofnęliśmy się do rynku, jest piękna mozaika. To też jest taka jedna z rzeczy, których w Stargardzie można spotkać w pewnym sensie dużo, a każda z nich wydaje się być unikalna. Więc tutaj możecie się przyjrzeć i polecam odwiedzić główny rynek w Stargardzie, bo robi wrażenie ta mozaika. Bardzo dużo ma elementów, jest bardzo skomplikowana. A ja stoję na dachu. No stoisz na dachu. No stoisz na dachu. O, a tam jest chyba prezydent Stargardu, jeśli dobrze myślę. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. inne media. I tym sposobem trafiliśmy na jarmark, który już jest otwarty i możemy zobaczyć, co tutaj są za rzeczy. To co, robimy obejście jarmarku? Zobaczymy, co tutaj mamy. No, pokażemy Wam krótką przebitkę do muzyki. 3, 2, 1, start. Nie buduj. Opa! Teraz gdzie oni są?
Woli. Taki double decker, nie? Chyba tak, taki wysoki. Z Londynu, nie? Chyba. Nie, gdzieś to z jest Niemiec. Kopenhag. Ciekawe. Tutaj Wow. też. Wow. Ciekawe. O, To jest urząd miejski? no zaraz będziemy się dowiadywać. No jeszcze nie musiałem tutaj żadnych spraw załatwiać. Mam nadzieję, że nie będę musiał chyba. Bo tak urząd to tak raczej formalne sprawy. Nie wiem, chyba że jakąś nagrodę chcą mi dać. O, jakie tu armaty. Szkoda, że tak ukryte pod tymi arkadami, a nie gdzieś wyeksponowane. W co one strzelają? Co, musiały być znalezione gdzieś tutaj? No, to musiały te być jakieś fajne łuki. fortyfikacje. O, jak to ładnie wygląda. Ja myślałem, że my tu zaraz wyjdziemy ze Starego Miasta, No. a tutaj jeszcze da się pójść dalej. Chodź, chodź, bo ta muzyka licencjonowana, to nam zabiorą nasze konto i nie będziecie mogli filmów oglądać przez nią. Lampa naftowa Lampa naftowa, no. i waga, taka waga jak gdzieś w logo różnych sklepów. Czy... I zobacz, jakieś takie monety do odmierzania z miarką. Ale Odważniki. fajnie, odważniki, no. Ciekawe. Może pamiętacie jeszcze ważenie wagą? Ja trochę pamiętam takie stare sklepiki, co jeszcze wagę miały. Nie wiem, ja pamiętam jak mnie tam za dziecka próbowali oszukać i pani tam gdzieś tak naciskała, że więcej wskazywało, że te kilo bananów to z 1,5 kilo ważyło i ja chyba wolę elektroniczne wagi. O, mamy tutaj też przy rynku muzeum. Ta kuta brama jest niesamowita. Muzeum, nie będziemy Was zanudzać chyba. Jak Wolimy przyjedziecie, tutaj. to sami odwiedzicie. Tak, pogoda się psuje. Naprawdę się psuje. Mam nadzieję, że my to przetrwamy. Wiatr! Ej, a wiesz co? My chyba już dotarliśmy pod ten budynek, który wcześniej pokazywaliśmy i już wiemy co to jest. No, co Tak jak podejrzewałem, a nie wiem czy wy też tak myśleliście, ratusz miejski. Ratusz miejski. Co mogło być przy rynku, co nie? Tutaj macie tabliczkę, możecie sobie na chwilę zatrzymać i przeczytać. Tutaj jest po angielsku i po niemiecku? Po niemiecku. Ja z moim wzrokiem to słabo widzę. Więc jak chcecie, zapauzujcie, doczytajcie. No i herb Stargardu do zapamiętania. A budynek jest naprawdę piękny. Wam z daleka pokażę. I był nieraz odbudowywany, tak jak tutaj przeczytaliśmy, to nieraz, nie dwa, miasto miało jakiś wielki pożar w swojej historii, przez co dużo z tych zabytków, no, zachowało ciekawy klimat, bo łączy wiele styli. Aczkolwiek jeśli już o stylach mówimy, no to Stargard leży na szlaku budowli gotyckich, więc jeśli są tutaj fani budowli gotyckich, to na pewno znajdą tutaj coś ciekawego do obejrzenia. I tak naprawdę mogą zrobić kółko wokół murów miejskich, bo fajnie wygląda. A to tak, też polecamy. No, ale klimat Hanzy czuć ten handel. No właśnie, no bo i Stargard, i Goleniów, i Szczecin, no tak jak i Gdańsk były miastami hanzeatyckimi. Czyli generalnie Stowarzyszenie Handlu, które miało swój zasięg aż gdzieś w okolice Londynu i okolice Wysp Brytyjskich, tam też był handel wymienny z tymi miastami. Dokładniejszą historię Hanzy opowiadaliśmy rok temu na filmie z Goleniowa. Tak jak mówiliśmy, jest zalinkowany w opisie, więc jeżeli Odsyłamy do niego. będzie Was ciekawiło więcej informacji historycznych o Hanzie, zobaczcie także tamten filmik po tym, jak obejrzycie ten. Ale te mury są potężne, jak idziesz tutaj, to widać skalę. O, dochodzimy już do kolejnego miejsca z ciekawą rzeczą. A wy dajcie nam znać w komentarzu, czy byliście kiedyś w Stargardzie, O, kolejna wieża. ale ona jest zupełnie inaczej zbudowana, widzę. No, nie dziwię się, bo jej nazwa to wieża Pyrzycka. Wieża Pyrzycka, czyli Więc- co, tędy przebiegała droga do Pyrzyc prawdopodobnie. No i jest ona zlokalizowana na południowym mniej więcej krańcu Starego Miasta, gdzieś w stronę Pyrzyc, w stronę południową, bo Stargard znajduje się na północ od miasta Pyrzyce. Ale to ładnie wygląda. Jaka szkoda, że te samochody tu zastawiły tą bramę. O, a tam już widzę
osoby w takich rzeczach historycznych. Tak chyba jakaś próba tam się odbywa. Chyba tak. Tak krążymy i z jednej strony co chwilę mury, co chwilę jakieś zabytki, tam jest jakiś stary budynek, ale jednak mimo wszystko dużo tutaj jest takich bloków zbudowanych gdzieś w PRL-u, wczesnym, późnym i widać, że miasto bardzo musiało ucierpieć podczas II wojny światowej, bo tych zabytków jest dużo, ale strach pomyśleć nawet, ile tych zabytków musiało tutaj być kiedyś. Nie wiem, jeżeli wiecie, co tutaj jeszcze istniało takiego, czego już nie ma, a co byłoby warte pokazania w naszym filmie, to też mówcie. To jest też ciekawe, co tutaj kiedyś było. Patrz na to, Ale ta ilość gołębi to jest szalona. Co one tam robią? ile gołębi. Ty to widziałeś? Tak, widziałem. Chodź, spróbujemy podejść, najwyżej zostaniemy zbombardowani. Ale się wygrzewają. A one rozumią przylecenie na rękę, czy nie? Nie rób, bo jak zlecą, to będzie koniec. A patrz, tu jest mewa. A jednak. Jest mewa. A i one się myją, bo tu mają fontannę. Ale tutaj jest tu ładnie. Naprawdę ma klimat ten rynek. Jeżeli wytrwaliście do końca filmu, dajcie łapki w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli jesteście naszymi subskrybentami, to podbijcie, da się to zrobić na telefonie. I co? Dziękujemy, zapraszamy do następnych filmów. Do zobaczenia. Hej! Thank